Witam bardzo serdecznie. Pozdrawiamy o poranku z Coron. Jesteśmy w Coron Town i dzisiaj robimy island hopping. Wybraliśmy taką wycieczkę super extra ultimate tour, także mamy nadzieję, że zobaczymy wszystko albo te najbardziej przynajmniej znane miejsca, które zawsze chcieliśmy zobaczyć. Płaciliśmy 1800 peso do osoby. Dotarliśmy już do portu. Teraz próbujemy znaleźć naszą grupę. Jak widzicie, tłumy są wszędzie. No i będziemy niedługo wypływać. Jeszcze tylko się okaże, czy musimy kupić maski, czy mamy je wliczone w cenę. Takimi łódkami będziemy dzisiaj pływać. One są mega fajne i całkiem stabilne dzięki temu, że mają te płozy. No i jak widzicie, jest ich sporo. Ale ci wszyscy ludzie się muszą tu pomieścić, więc wydaje nam się, że będzie ok. Te łodzie nazywają się Bangka i są takim symbolem Filipin. Zobaczcie tylko, ile tutaj ich jest. Te łódki są w ogóle bardzo sprawne. Są zwinne, a raczej to kierowcy są zwinni, więc jeżeli coś trzeba, to widzicie, albo kijem, jak nie kijem, to sterem, jak nie sterem, to liną. No i tak sobie chłopaki radzą. No i oczywiście standardowy napis I am Coron. Także naprawdę fajnie to wygląda. No i czegokolwiek nie macie, to kupicie u takiej pani. Oni tu mają naprawdę wszystko, co jest potrzebne. Sprzęt niestety musimy zapłacić. Nie jest on wliczony, także 150 płatne po wycieczce. Ruszyliśmy w poszukiwaniu naszej łodzi. Mamy tu pana przewodnika. No i zaraz się dowiemy, którą my płyniemy. Nasza łódź. Trzeba wejść. Teraz musimy przejść przez inne łodzie, żeby dostać się do naszej. No, trzecia łódź podobno. Siedzimy już na łódce. Łódka jest full. Powiedziałbym nawet, że bardziej niż full, także zaraz będziemy odpływać i zobaczymy, jak się finalnie poukładamy. Przybyliśmy na nasz pierwszy stop. Patrzcie, jaka czyściutka woda. Jesteśmy w tak zwanym Coral Garden i będziemy tutaj snurkować. Pod wodą podobno piękne kolory. Skakujemy do wody. Tak to wygląda z góry. Woda wygląda naprawdę niesamowicie. Kolor ma piękny. Rozpogodziło się. No i patrzcie, jakie te skałki są też piękne. Tak to tutaj wskoczył do tej pięknej wody. Hello. Jak? Super. Już po snorkowaniu, ale jak widzicie, widoki są naprawdę przednie. Wyszło słoneczko, więc woda zrobiła się przepiękna. Tam Gabi jeszcze kończy nagrywać na GoPro. Zobaczymy, może w tej czyściutkiej wodzie coś wyjdzie, bo naprawdę jest krystalicznie czysta tutaj. Dajmy już po snorkowaniu, to było naprawdę fajnie. Tak jak nie jesteśmy specjalnymi entuzjastami największymi, to naprawdę było super. Czyściutka woda, dużo ryb, piękna rafa. No a teraz to, lecimy na następne snorkowanie. No i cóż, znowu będzie trzeba się zmoczyć. Jesteśmy na miejscu, gdzie znajduje się pod wodą jeden z wielu zakupionych tutaj w okolicy statków II wojny światowej. Ten jest japoński. Chcemy zobaczyć. Będziemy nurkować dookoła. Można go zobaczyć tylko z przodu. Mamy drugie nurkowanie. Tym razem byliśmy we wraku. Ten wrak raczej tak średnio. A tutaj przyjechali lokalni panowie, żeby sprzedawać rzeczy. Jednak nie będziemy
podróbek pereł kupować raczej. Odnośnie samego wraku fajnie zobaczyć, tylko jedną część widać, ale rzeczywiście nie widać tego statku całej okazałości, tylko jedną stronę. Druga jest zbyt głęboko. Tutaj młodzi biznesmeni na takich łódeczkach zrobionych ze styropianu sprzedają swoje rzeczy, wiktuały, jak to się mówi. Pływają tak od łódki do łódki. Jeszcze dodam, że jakby mi nie powiedzieli, że tam jest statek i tak przez przypadek bym się na niego natknęła, to pewnie bym się nie zorientowała, że że to jest zatopiony statek. Natomiast jak widzicie, jest to bardzo popularne miejsce, tam dużo ludzi jest. A teraz 15 minut przed nami do następnego spotu. Mnie się bardzo ten obrazek tutaj podoba. A panowie z łódki weszli z nami do wody i zaczęli karmić rybki tam koło tego wraku, więc było bardzo dużo rybek tam widać i to było na pewno fajne. Ale mam odciski od maski. Tobie jak się podobał wrak? Mi się wrak bardzo podobał. Wydaje mi się, że warto tu podpłynąć, szczególnie, że jest to bardzo blisko tego drugiego miejsca. Fajnie było zobaczyć taki wrak pod wodą. Ci ludzie, co mają lepsze płetwy, to podpływali centralnie do niego, tam w głąb, także warto też o tym pomyśleć. Ja jestem absolutnie na tak. Panowie tutaj też mają takie specjalne płetwy swoje, takie zrobione, takie krótsze. A w wodzie jak byliśmy przy tym wraku, to było widać, jak w nich pływali fajnie. To jest zrobione z dętki i kawałka z klei. No i już szykujemy się do kolejnej miejscówki. Pan wyciągnął spod linę spod kadłuba i teraz rzucamy kotwicę. Ale tutaj naprawdę kolor wody jest prześliczny. Wygląda to ekstra. No woda jedna z ładniejszych, jakie widzieliśmy. Tak. Może tam w okolicach Kolipy, prawda? Jeszcze takie były. Tak. Ale Filipiny jednak mają bardzo czystą wodę. Tak. No i kotwiczymy. Pan nam tutaj sprzedaje chipsy, Coca-Colę, co chcemy. Piwko. Thank you. No mega pięknie. Idziemy do plaży. Raczej płyniemy. Coś mnie ugryzło w wodzie. Jakaś ryba znowu. Jesteśmy już przy plaży CYC, czyli tak jak wspominałam chyba wcześniej, Coron Youth Club. I patrzcie, jakie tutaj jest po prostu niesamowite. Ten kolor wody jest prześliczny. Przepiękny. Woda jest czyściutka, plaża jest fajna, wszystko jest super, tylko są strasznie duże fale, więc trzeba na to uważać. Ale niestety pan zaparkował łodzią tak, że trzeba było tu płynąć, więc zdjęć z drona niestety nie będzie. Na co trzeba tutaj też uważać, to jest fakt, że w wodzie są kamienie. Także jak ktoś ma buty do wody, to tutaj jest fajnie, a tak jak my idziemy na bosaka, to trochę mniej fajnie. Plaża jest dość mała, ale na pewno bardzo urokliwa, więc fajnie tutaj się z łódki wybrać, poczekać fotki. Tutaj zobaczcie, jaka ona jest wąska też w niektórych miejscach, także pamiętajcie o tym, ale ogólnie naprawdę jest tutaj spoko. Można się ładnie przypalić na słoneczku. My tutaj mamy 40 minut. Są też takie fajne miejsca, na przykład tutaj te drzewa w wodzie, gdzie można porobić foteczki. Można gdzieś tam sobie pójść dalej, żeby było mniej ludzi, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Szkoda tylko tego drona, no ale co zrobić? Wiadomo, to wina Gabi. Nie udało się. Szkoda, może jeszcze dzisiaj się uda go puścić, bo specjalnie wzięliśmy, mieliśmy dość duże nadzieje. Obejrzeliśmy też kilka filmów, gdzie innym ludziom się udało, no ale mieli po prostu mniejszą łódkę, więc bliżej podpływali pod plażę. No zobaczymy, może jeszcze dzisiaj gdzieś się uda. Przecudownie, prześlicznie. Jednak natura jest super, że potrafi takie stworzyć piękne rzeczy.
Po plaży CYC następnym naszym przystankiem jest lunchik. Nie ukrywam, jestem trochę głodna. Chłopaki tam na łódce właśnie robią nam lunchik. Widziałam tam jakieś ryby, przyprawiali jakieś warzywa, kroili i owoce. Także zobaczymy, co będziemy robić. No i płyniemy. And like I said, the owner of this cabin is only doing traveling tours. To jest nasz spocik na lunchek. Czekamy, aż nam przyniosą to, co zrobili na stateczku. Nasze jedzenie się powoli pojawia. Wygląda bardzo dobrze. Patrzcie, jak suto zastawiony stół. Mamy ryż, makaron, bakłażany, ryby. Już po lunczyku, lunczyk bardzo dobry. A teraz idziemy zwiedzać Twin Lagoon. Niestety z dronem nadal będzie problem, więc musicie nam wybaczyć. Postaramy się nakręcić coś w GoPro. Dokładnie. Wycieczka wygląda tak, że wpływa się do Twin Lagoon, później trzeba wyjść po schodkach i przejść do kolejnego jeziora i tam też można popływać. No i wracamy tą samą drogą, a jeżeli ktoś ma kajak, no to wpływa, wypływa i tak dalej. Jest też obowiązek pływania tutaj w kapoku, także każdy musi być w kapoku w wodzie. Jesteśmy w przejściu pomiędzy Twin Lagoon, między jedną laguną a drugą utknęliśmy. Z jednej strony ludzie wchodzą, z drugiej schodzą, także no niestety, jest korek. Nie ma gdzie się za bardzo tutaj zatrzymać, także trzymamy się skały i liczymy na to, że nam się uda. Patrzcie, jaki piękny kolor wody tam za nami, w tej pierwszej lagunie. Druga jest z przodu. A przejście wygląda tak. Mam nadzieję, że jesteście ukontentowani. Stwierdziliśmy, że jesteśmy ryzykanci, odpaliliśmy drona. Naprawdę wszystkie łódki biły brawo, bo tutaj tak wieje. Ale udało się, więc mamy nadzieję, że szczyciki wyszły. Teraz powoli zbieramy się w kolejne miejsce. Jeżeli chodzi o to Twin Lagoon i Green Lagoon, one są naprawdę ładne, ale tak na dobrą sprawę to jak wy tu pływacie, to nie do końca widać, co jest grane. Więc one nie robią takiego wrażenia jak z góry. No i też dlatego stwierdziliśmy, że trzeba drona jednak odbić. Na pewno tam jak w tym przejściu pomiędzy tymi dwoma jeziorkami było naprawdę ślicznie i pięknie. Ja tam byłam mega zachwycona kolorem wody i całym tym otoczeniem. Te skały są piękne i ostre, naprawdę mega. Natomiast jeżeli się tylko pływa jest to z dołu, no to tak nie da się tego docenić. Zdecydowanie polecamy tutaj kajak, chociaż kajak wynajmujcie na miejscu, no bo brać go ze sobą sportu za 1000-1500 to rzeczywiście troszeczkę przegięcie, ale tutaj rzeczywiście kilka jest rzeczy. Żegnamy się już z Twin Lagoon i naszym miejscem jedzeniowym. Płyniemy dalej. Wydaje mi się, że płyniemy do Kajagan Laguna, ale potwierdzimy to na miejscu. Płynęliśmy teraz do Barracuda Lake. My postanowiliśmy, że już nie będziemy wchodzić, tylko zobaczymy to z zewnątrz. Ważna informacja, tu na zewnątrz macie kawkę, macie sklepy, macie tego typu rzeczy, więc można sobie trochę wychillować. No jak ma się drona, to można zrobić coś takiego.
Ale łódek tutaj jest. Tak zwane prawo większego. Jesteśmy więksi, to wchodzimy gdzie chcemy. No i już jesteśmy blisko sklepików. Można iść coś, zjeść coś, się napić. Tak zwane 7-Eleven i Starbucks. Jest tutaj też lokalna psina. Patrzcie jaki słodziak. Patrzcie ile łódek. W ogóle jest masakra, jeżeli chodzi o ilość ludzi tutaj. No a my chilloutujemy. O, jaki kolejny piesek, jaki słodziakowaty. A tutaj są sklepiki. Jezioro Barracuda słynie z tego, że jest tutaj 70% wody słodkiej, która miesza się z wodą słoną i wytwarza to taki mikroklimat termiczny. To znaczy na powierzchni wody temperatura wynosi około 28 stopni, a czym głębiej się zanurza, tak do 14 metrów, jest cieplej. Dochodzi do 38 stopni nawet temperatura wody. Jest to super spot dla scuba diverów, znaczy dla tych ludzi, którzy nurkują. Tam są nawet ludzie do 40 metrów i ich widać z powierzchni, bo jest tak przejrzyste, tak czyste to jezioro. Natomiast jeżeli się pływa na powierzchni, to wiecie, to jest pływanie jak wszędzie. Tak, my mamy taką wycieczkę, że pan nam powiedział, że musimy pływać w kapokach, więc nawet nie można za bardzo ponurkować, ale widzieliśmy tutaj takich nurków z butlami, za wszystkim, więc rzeczywiście tutaj ten spot musi być dla takich osób przeznaczony i musi być popularny, bo całkiem sporo osób tu było. A teraz już silniki uruchomione i przemieszczamy się w ostatnie miejsce, Kayagan Lake, czyli podobno najczystsze jezioro w ogóle prawdopodobnie w całej Azji Środkowo-Wschodniej. Dopływamy już do Kayagan Lake. Teraz będziemy wysiadać. Sprawdziliśmy, jest to najczystsze jezioro na Filipinach, ale niektórzy też twierdzą, że w całej Azji Środkowo-Wschodniej. No dobra, wysiedliśmy. Teraz idziemy takim pomostem. Zabraliśmy cały nasz dobytek, bo nie wiemy czego się spodziewać. Mamy do pokonania 300 schodów, 350, 360, coś takiego. Góra i w dół. No i będziemy nad jeziorem. Dzień bez schodów to dzień stracony. Także robimy to. Tutaj bardzo ładny widok też na to miejsce, gdzie wylądowaliśmy. Też taka zatoczka. No ale cóż, idziemy dziennie dalej. Jak dotrzecie do połowy trasy, czyli na przełęcz, to tam jest bardzo fajny viewpoint z widokiem na tą zatoczkę, gdzie stanęliśmy, więc polecamy się zatrzymać. Dotarliśmy do jeziorka. Jak widzicie przy jeziorku tutaj są takie miejsca, gdzie można zostawić swoje rzeczy. Są pomosty. To jest bardzo dobre rozwiązanie i w innych miejscach to by się bardzo przydało. No dobra, to co? Rzucamy nasze graty. Idziemy do wody, bo po tych 300 stopniach to jest naprawdę gorąco. Jezioro rzeczywiście wygląda jakby było mega czyste. A tu pod wodą podobno gdzieś jest znak I love Coron. Także wskakujemy do wody i idziemy szukać. Snurkujemy. No i jako, że to jezioro składa się w 70% z wody słodkiej, jest tutaj się trudniej utrzymać i też jest obowiązek posiadania kapoka. Naprawdę przejrzysta woda, a znak Coron I love you znajduje się tam gdzieś. Także bliziutko. A jak ktoś wypożyczył kajak, to można tutaj jeszcze popływać kajakiem w tej lagunie, w której parkują łódki, bo tam w Kayagan Lake nie mogą dopłynąć do niego. Także powoli się zbieramy, jak tylko państwo z kajaku wrócą. To ja powiem tak, o ile jeziorko jest fajne, o tyle czasu jest tu zdecydowanie za mało. No bo wiecie, trzeba się wdrapać 200 schodów do góry, później zajść 200 schodów w dół, później zrobić to jeszcze raz, także zostaje 15 minut, żeby się pokąpać. Ale z drugiej strony wszyscy inni to olali i czekamy na nich już 15 minut po czasie, więc może to też jest system.
Tak overall to na pewno bardzo fajne, czyste i takie urokliwe miejsce, ale muszę powiedzieć, że po całym dniu jestem już trochę zmęczony takimi podobnymi lagunami, więc nie wiem, wydaje mi się, że ta wycieczka jest taka do przemyślenia. No my chcieliśmy wszystko za jednym razem, więc to zrobiliśmy, ale tak na koniec dnia to już ta ostatnia laguna to już tak bardziej z przymusu niż z tego, że bardzo chcieliśmy tu być. Na pewno są to piękne miejsca i na pewno warto je odwiedzić. Natomiast na tej wycieczce brakuje mi trochę takiego plażingu, trochę takiego relaksu, bo wszystkie miejsca, jakie byliśmy, no to trzeba było wszędzie pływać, więc wszędzie się człowiek męczył. Może jakbyśmy wzięli 2 wycieczki zamiast jednej, to by było inaczej. Sprawdzimy to i w którymś z kolejnych filmów dam wam znać, czy tak by było, czy nie. Generalnie jak przyjeżdża się do Coron, to są opcje 4 podstawowych wycieczek, na które się jedzie. Są one nazywane A, B, C i D. Przepraszam, trochę głośno. A, B, C i D. A i B są najbardziej popularne, bo to właśnie one jadą do tego. A jedzie do Carragan Lake, czyli tu, gdzie teraz jesteśmy. B do Twin Lagoon i Barracuda Lake. C jest taka, żeby bardziej się zrelaksować na plaży, a D jest taka, żeby popływać trochę w tych miejscach, gdzie są zatopione statki tutaj z II wojny światowej. Natomiast my wzięliśmy takie combo tego wszystkiego w jeden dzień. Także myślę, że dlatego też czujemy się zmęczeni. I generalnie ceny tych wycieczek, no to w zależności, którą wycieczkę wybierzecie, jest różna cena, ale mniej więcej takie same są we wszystkich takich sklepikach, które są w mieście. Natomiast trzeba też negocjować cenę. Za naszą wycieczkę płaciliśmy 1600 peso filipińskich. Tutaj wam wkleję, jak wyglądał cennik wycieczek u nas w hotelu. Natomiast można taniej, można drożej. Trzeba wyjść na miasto, poszukać i potargować się. Kotwica podniesiona, to znaczy, że kończymy naszą wycieczkę. I wracamy do domu. A tak się przewodzi kajaki. A tutaj jeszcze macie widok na szczyt góry Tapias. To jest widok z naszego hotelu, Vienna Hotel. Jak widzicie, jesteśmy już w połowie drogi. No dobra, słuchajcie, my już wróciliśmy do naszego hotelu. Widzicie, jaki mamy widok z rooftopu, także polecamy Vienna Hotel, żeby się zatrzymać, jak jesteście w Coron Town. Ogólnie ta wycieczka dla nas takie 6,5-7 na 10. To nie jest do końca wina wycieczki, to jest troszeczkę wina tego, że my poszukujemy czegoś innego. Na pewno warto było pojechać w te miejsca, na pewno te wszystkie miejsca są piękne. Na pewno też warto mieć drona, jeżeli się chce mieć taki full experience, no bo niestety, ale wszystkie te rzeczy, jak widzicie w folderach, to widzicie je z góry, a później jak widzicie je z poziomu wody, no to one tak po prostu nie wyglądają. Ale na pewno cieszymy się, że tu przyjechaliśmy, na pewno cieszymy się, że tę wycieczkę Ultimate wzięliśmy i zobaczyliśmy te wszystkie najważniejsze miejsca i wydaje mi się, że to by było na tyle. Z Coron będziemy mieli dobre wspomnienia, ale już czas, żeby to miasteczko pozostało wspomnieniem, żeby ta wyspa pozostała wspomnieniem. My, żegnając się, przenosimy się teraz w inne miejsce. No i następny odcinek będzie już z tego nowego, wspaniałego miejsca i zobaczymy, czy jest podobny do Coron, czy lepsze, czy gorsze. Tego jeszcze nie wiadomo. Ja chciałam tylko dodać, że te wszystkie miejsca mnie się naprawdę bardzo podobały i woda, kolor i przejrzystość wody były naprawdę świetne. Natomiast większy fan będziecie mieć, jeżeli nurkujecie. To są zdecydowanie miejsca dla ludzi, którzy nurkują. Dla takich ludzi, którzy po prostu pływają albo snorkują, to trochę mniej zabawy. Tak, my już się tego nauczyliśmy, że Filipiny są rajem dla ludzi, którzy naprawdę są prawdziwymi nurkami i chcą zejść na 20, 30, 40 metrów niżej. To tutaj macie wraki statków, tutaj macie naprawdę przepiękne te jeziora, gdzie też możecie na kilkadziesiąt metrów zejść w dół. My 1,2 m pod wodą, także nie do końca czuliśmy ten experience. Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie. Mamy nadzieję, że podobały wam się odcinki z Coron
Jak mówiłem, następny odcinek będzie już z nowego miejsca. My się żegnamy. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.